W dzisiejszym odcinku zabieramy Was do hotelu Green Nature Resort & Spa, jednego z najpopularniejszych kurortów w Marmaris. Pokażemy Wam, jak wygląda cały obiekt, od pokoi i restauracji, aż po strefę basenową i spa. Zdradzimy kilka ciekawostek, opowiemy o jego mocnych stronach, ale też o tym, co mogłoby być lepsze. Na koniec odpowiemy na najważniejsze pytania. Czy ten hotel naprawdę zasługuje na 5 gwiazdek i czy wrócilibyśmy tu ponownie? Jeśli jesteście tego ciekawi, to zostańcie z nami, będzie interesująco, szczerze i bez ściemy. Hotel ma 2 wejścia, główne, gdzie zatrzymują się autobusy transferowe, i drugie z tyłu budynku prowadzące prosto do miasta albo na plażę. Do plaży jest jakieś 10 minut spacerem, więc naprawdę blisko. Przy obu wejściach stoją taksówki, więc nie ma stresu również z transportem, a jeśli macie ochotę wyskoczyć do mariny, to będzie jakieś zaledwie 10-15 minut jazdy. Blisko hotelu poza taksówkami będziecie też mogli spotkać dziki. Tak, dobrze słyszeliście, dziki. Spotkacie je nie tylko przed hotelem, ale też kręcące się w okolicznych uliczkach, a więc jeśli wracacie późnym wieczorem z miasta, lepiej miejcie oczy szeroko otwarte. No dobrze, to teraz sam obiekt, recepcja, lobby i nasze pierwsze wrażenie, które przyznam było mocno przeciętne. Po pierwsze, podczas naszego zameldowania sporo osób zgłaszało swoje problemy. W ogóle wczoraj, jak się check-inowaliśmy, to zauważyliśmy, że bardzo dużo osób przychodzi z takimi complainami. Ktoś miał mrówki w pokoju i karaluchy. Mówił, że zgłaszał to od 3 dni i nikt nic z tym nie robił. No właśnie, recepcja niby notowała zgłoszenia, ale widać było, że ewidentnie nie za bardzo się tym przejmują. Zresztą my mieliśmy podobne doświadczenia, ale o tym opowiem Wam w późniejszej części tego filmu. No i tak szczerze mówiąc, nie był to najlepszy początek naszego pobytu, no ale cóż. Na wejściu czekał na nas poczęstunek, ale szczerze mówiąc nic wyjątkowego. Raczej symboliczny gest niż coś, czego moglibyśmy spodziewać się w 5-gwiazdkowym hotelu. Samo lobby również nas nie zachwyciło. Mimo sporej liczby okien w środku panował naprawdę ponury klimat, oświetlenie i kolory sprawiały wrażenie przygaszonych i mało przytulnych, a na środku leżał duży, mało estetyczny dywan, który tylko pogłębiał nasze wrażenia, a w dodatku tak brudnych szyb w hotelu nie widzieliśmy jeszcze nigdzie. W lobby znajduje się również bar, w którym serwowane są drinki w ciągu dnia i wieczorem. Szczerze mówiąc, nie pamiętam jednak dokładnych godzin, ponieważ spędziliśmy tam naprawdę niewiele czasu. Już po samym wejściu mieliśmy przeczucia, że to nie będzie standard 5-gwiazdkowego hotelu. I tak, wiemy, to Turcja, ale uwierzcie nam, byliśmy tu w 4-gwiazdkowych hotelach, które wyglądały i prezentowały się na samym wejściu znacznie lepiej. Pierwsze wrażenie, niestety poniżej oczekiwań, ale przecież ten hotel nie może mieć tylko słabych stron, prawda? Dlatego rozsiądźcie się wygodnie, A my tymczasem zabieramy Was na mały tour po hotelu. Jeśli chodzi o pokoje, jest to zwykły, standardowy pokój, nie jest to jakaś opcja premium i tak dalej. My wychodzimy z tego założenia, że raczej rzadko spędzamy tutaj czas, zazwyczaj są to po prostu poranki i oczywiście wieczory, kiedy idziemy spać, także nigdy nie szukamy jakiejś opcji premium, jeśli chodzi o pokoje, ale pokażę Wam, jak to wygląda. I pokażę Wam łazieneczkę, jak wygląda. Pani przed chwilą sprzątała. Myślę, że wykonała fajną pracę. Łazienki były czyste i widać, że są odnowione. Kabina prysznicowa. Nie mieliśmy póki co jeszcze tutaj, jeśli chodzi o łazienkę, żadnych problemów. A jest kilka problemów, o których za chwilę Wam wspomnę, ale musicie zostać dalej z nami. Słuchajcie, zwykła szafa. Macie safe. Safe jest darmowy, oczywiście na kod, który sobie ustalacie. I teraz Wam powiem taką jedną rzecz, że jeśli chodzi o safe, od razu jeden safe na wejściu był po prostu zamknięty i nie mogliśmy go otworzyć, musieliśmy pytać, żeby nam otworzyli. Ktoś tego na pewno nie sprawdził. Tutaj jeśli chodzi o łóżka, duże łóżka, wygodne, ale tak wyglądał pokój 3-osobowy. Czyli tutaj mamy jedyneczkę łóżko, tu mamy duże łóżko małżeńskie. No i tutaj wygląda taki mały telewizorek. I teraz pokażę Wam fajną rzecz, jeśli chodzi o balkon. Zobaczcie, zamknięty balkon, tak? Jak przyszliśmy do samego pokoju, ja to mogłem normalnie otworzyć. Te drzwi były już naprawiane, od razu mi się to rzuciło w oczy. I po prostu każdy tak naprawdę mógłby sobie przeskoczyć i po prostu do niego wejść.
więc od razu to zgłosiliśmy na recepcji i z tego, co czytałem komentarze, jeśli chodzi o ten hotel, to ponoć jest to popularny problem. Kolejną sprawą, która mi się rzuciła w oczy, jeśli chodzi o nasz pokój, tutaj obok jest bar. Ten bar jest otwarty 24 godziny na dobę. Jeśli będziecie mieli pokój w tym samym miejscu, gdzie my, jest to pokój 2106 i pokój 2108, no to będziecie mogli mieć taką niespodziankę. Na szczęście ten bar to jest opcja jakby dodatkowa, czyli ludzie, którzy chcą skorzystać z tego baru, muszą zapłacić dodatkowo. Troszeczkę miałem tak jakby przemyślenie, że kurde, może być głośno, szczególnie, że no okej, do północy luzik, też zostajemy długo, no ale jak oni mi powiedzieli, że to jest 24 godziny na dobę otwarte, no to trochę się zaskoczyłem, bo rzadko to się zdarza, szczególnie, że mówię, są tutaj pokoje. Także to taka jedna nasza, nie chcę powiedzieć, że to uwaga, ale niektórym może się to po prostu nie spodobać. Teraz pokażę Wam, jak wygląda właśnie połączenie takich family room. Te drzwi były, słuchajcie, zamknięte, a później nam je otworzyli. I teraz uwaga, ważna uwaga. Pan, który nas tutaj przyprowadził do pokoju, nie mógł znaleźć kluczyka. Przez kilka boksów, no i nie mógł sobie z tym poradzić. Ale 200 lirów zrobiło, że tak powiem, robotę i nagle wrócił z konkretnym kluczykiem. Jeśli będziecie mieli problemy w Turcji dużo, możecie załatwić dzięki dolarowi, euro lub wyższej kwocie lirów. Klima działa. Część osób pisało, że mają problem z klimatyzacją i tak dalej. Ona po prostu działa cicho. I trzeba wiedzieć, jak ją ustawić, ale jak się nią trochę pobawicie, to na pewno będzie ok. Kolejną ważną rzeczą, nie mieliśmy na przykład baterii w pilotach. Też musiałem to zgłosić do recepcji. W sumie to nawet nie wiem, czy oni to zrobili. No raczej nie zrobili. No, nie zrobili. Także no, co mogę Wam powiedzieć? Ale dobra, nie będę już tutaj opowiadał, przeciągał. Idziemy dalej. Słuchajcie, moi drodzy, jest godzina 6:52 i tutaj od 7 można rezerwować leżaki. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero kilka dni po przyjeździe i zaraz Wam pokażę, jak to tutaj wygląda, nie? O, widzę, że ludzie już rezerwują i pewnie nie będzie wolnych leżaków. Masakra. Powiem Wam, że to jest pierwszy hotel, w którym dzieją się takie cyrki. Niektórzy już nawet leżą na leżakach. Wow. Zaraz Wam pokażę jakiegoś tam lepsika. Jak to wygląda. No, a więc tak wygląda rezerwowanie leżaków właśnie w tym hotelu. Słuchajcie, naprawdę podziwiam ludzi. No ale ja też wstałem, żeby nie było, żeby rodzinka miała gdzie leżeć. Ale dobra, pokażę Wam teraz właśnie strefę basenową, bo jest naprawdę fajna. Jedynym minusem jak dla mnie jest to, że baseny główne, czyli dwa takie duże, mają głębokość 1,40 m w każdym miejscu i to jest słabe, bo te brodziki są naprawdę malutkie. One mają głębokość pół metra, no ale niestety są tylko dwa i są naprawdę bardzo małe, troszeczkę większe chyba niż jacuzzi. Pokażę Wam teraz z drugiej strony, jak to wygląda. Tutaj macie leżaki, tam są zjeżdżalnie, 4. Tutaj jest głębokość 1,10 m, gdzie są zjeżdżalnie, a w reszcie basenu głębokość jest wszędzie 1,40 m. Tam, słuchajcie, macie bar po mojej prawej stronie, w którym serwują alkohole. Tutaj odbywa się bingo wieczorem. Słuchajcie, tutaj mamy te brodziki. Głębokość jest, 40 cm. Myślałem, że one mają pół metra, ale to jest 40 cm. Słuchajcie, w ciągu dnia jest naprawdę bardzo dużo animacji. Tutaj to jest naprawdę nie ma co narzekać, bo dużo się dzieje. Kolejnym takim plusem, który uważam, że jest w tym hotelu, to jest to, że gra dla Was DJ na żywo. Tutaj właśnie w tym boksie. A zaraz naprzeciwko mnie będziecie widzieli tutaj taką strefę basenową, właśnie która zaraz znajduje się przy snack barze. No i ten basen właśnie ma też głębokość 1,40 m. Tutaj jest właśnie taki kolejny mały brodzik i tyle. Tak naprawdę dla dzieciaków jest tylko tyle. Tam zaraz po mojej prawej stronie jest snack bar. Snack bar jest otwarty od godziny 12 do 17. No i standardowe jedzonko jest serwowane, czyli frytki i nuggetsy, ale dorzucają też takie bardziej, można powiedzieć, ciepłe dania, w sensie ryż, jakiś tam na przykład gulasz, czy nie wiem, jakieś indyjskie curry. Teraz pokażę Wam, tutaj jest kolejny bar.
I w tym barze wieczorami grają zespoły na żywo. Wczoraj był koncert zespołu, który grał, można powiedzieć, taki bardziej brytyjski repertuar. Grali przeróżne kawałki, i rockowe, i jakieś popowe. Naprawdę fajnie śpiewali. Tu jest taka bardziej, bym powiedział, strefa dla osób, które przyjeżdżają bez dzieci. Aczkolwiek zdarzają się też osoby z dziećmi. A tutaj mamy taką strefę, można powiedzieć, sportową. Są stoliczki. Tutaj akurat nie ma, widzę, poduszek, ale sprzątali je, bo wczoraj wieczorem padał deszcz. Jak ktoś na przykład nie lubi muzyki, no to sobie może po prostu przyjść tutaj posiedzieć na ogrodzie, a dzieciaki na przykład mogą się pobawić. Czyli mają tutaj boisko do gry. O, są nawet, widzę, jakieś piłki. Ktoś zostawił pewnie. No, ale można tutaj naprawdę fajnie sobie aktywnie poodpoczywać. No i tutaj koszykówka. Też graliśmy. Fajnie, bo są siateczki. Aczkolwiek popękane gdzieniegdzie, no ale przynajmniej nie trzeba chodzić po piłę gdzieś tam. Także myślę, że w tym hotelu, zresztą jak w każdym, są plusy i minusy, ale generalnie jest co robić. Nie będziecie się nudzić. Animacje póki są naprawdę fajne. Same baseny, no oprócz tego, że są zimne, ale to jest, no po prostu jesteśmy poza sezonem, no to nie mamy gdyby na to wpływu. No i co? Ogólnie jest też fajna właśnie strefa spa. Są sauny, jest parowa, jest sucha, siłownia, wszystko darmowe. Kino, wiadomo, jakieś masaże i tak dalej, no to musicie sobie już dodatkowo zarezerwować. Jest też basen w środku, ale jeszcze tam nie byłem, nie wiem jak wygląda. A później pokażę Wam jakieś jedzonko, co tutaj serwują. Także widzimy się niedługo. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to bardzo Cię do tego zapraszam, bo jak widzisz, jest Was spora część, ale nie subskrybujecie, ok? Daj łapkę w górę, subik, a my lecimy dalej. No i teraz oczywiście to, co tygryski lubią najbardziej, czyli jedzonko. Zacznijmy więc od śniadania. Dobrze, kochani, teraz pokażę Wam właśnie restaurację. Jeśli chodzi o śniadania, to macie dosyć spory, ciekawy wybór, czyli jakieś klasyczne płatki na śniadanie, jakieś ciasteczka. Jeśli chodzi o śniadania, myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Warto jednak wspomnieć, że hotel jest zdecydowanie nastawiony na gości z Wielkiej Brytanii, ponieważ stanowią oni około 90% wszystkich odwiedzających. Dlatego też w menu dominują typowo brytyjskie propozycje, zarówno śniadaniowe, jak i obiadowe. Wyjątkiem był akurat dzień nagrań, kiedy trafiliśmy na tzw. Turkish Day, dlatego na przebitkach widać nieco więcej lokalnych dań. Ale żeby nie było, nawet podczas tureckiej nocy nie zabrakło fasolki, jajek i bekonu, więc brytyjski akcent i tak musiał się pojawić. Słuchajcie, tutaj jest typowa klasyka, typowa pod Brytyjczyków, czyli jajeczka, fasolka, pieczareczki. Oczywiście hotel po prostu dostosował się do swoich gości. To logiczne, skoro większość to Brytyjczycy, to i kuchnia idzie w tym kierunku. Ba, my sami mieszkamy w Wielkiej Brytanii, więc doskonale wiemy, o co chodzi. I dla nas to żaden problem, te smaki są nam znane i zrozumiałe. Tylko wiecie, jak już człowiek leci do Turcji, to jednak chciałby spróbować tureckich smaków, a nie znowu jeść to samo co w domu. Już mi się robi kawka, słuchajcie, jedynej opcji, której mi brakuje tu, to słodziki. Niestety nie ma tutaj słodzików za dużo, jeśli są tylko kilka sztuk i szybko się kończą, więc ja już chyba dzisiaj swój limit wyczerpałem, bo nie widzę, żeby dołożyli, no ale trudno, lecę dalej nagrywać. Jeśli chodzi o obiady, po kilku dniach mieliśmy wrażenie, że jemy w kółko to samo, tylko podane na innym talerzu. Jakościowo nie było źle, ale też daleko od poziomu 5-gwiazdkowego hotelu. Zdecydowanie najlepiej wypadły desery, wyglądały świetnie i smakowały naprawdę dobrze. Czasem pojawiało się też sushi, ale to raczej jako ciekawostka niż stały element menu. I od razu powiem, że na nagraniu zobaczycie te najlepsze ujęcia, bo wiadomo, chciałem, żeby to wyglądało apetycznie. W rzeczywistości jednak wybór był o wiele bardziej skromny niż może się wydawać na filmie. Podsumowując, jedzenie ok, ale bez szału. No ale dobrze, żeby nie było, że tylko narzekam, to teraz dwie rzeczy, które zaimponowały nam najbardziej. Po pierwsze, były to animacje. Zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem program naprawdę był ciekawy i różnorodny. W ciągu dnia działo się naprawdę sporo. Konkursy w basenie, rzuty lotkami, strzelanie z łuku, wszystko tak, żeby każdy mógł spróbować czegoś dla siebie. W hotelu zorganizowano również turecki Dzień Dziecka i tego dnia atrakcje sięgały zenitu. Malowanie twarzy dla najmłodszych, konkursy zręcznościowe,
mini turnieje sportowe, a nawet specjalni goście. Bu akşamki animasyon programı hakkında ufak bir hatırlatma. Bu akşam da her akşam olduğu gibi Wieczorami natomiast animatorzy przygotowywali widowiskowe występy sceniczne, taniec, muzyka na żywo, pokazy, naprawdę wysoki poziom, który przyciągał uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych. Krótko mówiąc, jeśli chodzi o animacje i wydarzenia specjalne, Green Nature Resort & Spa naprawdę się postarał. Codziennie coś się działo i niezależnie od wieku każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Kolejna rzecz, która naprawdę zrobiła na nas wrażenie, to Kids Club. Już od pierwszego spojrzenia widać, że został świeżo odnowiony, kolorowo, przestronnie i przytulnie. Dzieciaki mają tu naprawdę dużo atrakcji. Od zabawek, przez kąciki kreatywne, aż po specjalne activity prowadzone przez animatorki. Co najważniejsze, Kids Club jest otwarty od godziny 10 rano do godziny 23 wieczorem, z krótką, 2-godzinną przerwą na lunch. Był to nasz pierwszy hotel, w którym klub dla dzieci działał aż tak długo. Widać było, że dzieci mają zapewnioną rozrywkę oraz opiekę praktycznie przez cały dzień. Dzięki temu maluchy mogą spokojnie bawić się, integrować z rówieśnikami i rozwijać swoje zainteresowania, a rodzice mogą odpocząć, mając pewność, że ich pociechy są w dobrych rękach. Na terenie hotelu znajdziecie też Game Room, gdzie dzieciaki i nie tylko mogą pograć w różne gry, zarówno elektroniczne, jak i stołowe. Na zewnątrz znajduje się też trampolina, która zapewnia mnóstwo zabawy i ruchu na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te atrakcje są dodatkowo płatne, więc jeśli planujecie z nich skorzystać, warto wcześniej sprawdzić ceny i godziny otwarcia. Stwierdziliśmy, że właśnie mamy teraz taką chwilę luźną, bo dzieciaki są w Kids Clubie. I stwierdziliśmy, że zrobimy takie małe podsumowanie. My oceniamy 3,5 gwiazdki na 5, 5. tak? A Także wy dajcie znać w komentarzach, czy się z nami dziękujemy zgadzacie, czy nie. za uwagę, za poświęcony czas. Tak, bo to jest dosyć długo, mam nadzieję, może jakoś to potnę, żeby było mniej, albo wrzucę to jako jeden filmik. Jak Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, czy coś jest nie tak, czy jest ok. I do zobaczenia. Tyle. Trzymajcie się. Cześć, pa.